Dzień dobry, witam Was wszystkim ponownie. Dzisiaj będę przygotowywał mięso na kiełbasę krakowską podsuszaną. Nigdy tego nie robiłem. Po raz pierwszy to robię i zobaczymy, co z tego wyjdzie. W sumie to przepis prosty, ale jako że jest pierwszy raz, to może coś nie wyjść, no ale nieważne. Co tu mam? Mam 12 kg mięsa, także jeżeli ktoś by robił mniejszą ilość, no to sobie oczywiście to może podzielić odpowiednio. Ja robię 12, jak już wcześniej wspominałem, dlatego że ja to później sprzedaję, a 12 kg to mi dokładnie wchodzi do tego mojego mieszadła, gdzie to mięso mieszam. No bo 12 kg mieszać rękoma to jest trochę za dużo. Także mam 60% mięsa pierwszej klasy, co jest sama szynka. Tutaj mam 25% mięsa drugiej klasy, to jest karkówka. No i tu mam 15% trzeciej klasy, to jest trochę golonki i trochę słoniny. Po to, żeby to było bardziej kleiste i żeby to się trzymało lepiej kupy. Tutaj to mam sól peklującą. Według przepisów dają 18 gramów na kilogram mięsa, ale ja nie lubię kiełbasy tak słonej, także mam 16 gramów na kilogram. No ale jak ktoś lubi bardziej słoną, no to może dać 17, 18, nie ma problemu. Do tego co tu jeszcze mam? Mam gałki muszkatałowej, to jest tylko 0,3 grama na kilogram mięsa. Czosnku sproszkowanego podają 2 gramy na kilogram, ale jako że ja lubię bardziej czosnkową kiełbasę, to dodaję 2,5 grama na kilogram. Coś mi tutaj... Także ja dodałem 2,5 grama na kilogram mięsa. Do tego pieprzu czarnego też 2 gramy na kilogram. Majeranku dodałem 1 gram na kilogram. No i dodałem też jałowca. Wiem, że jałowca się nie dodaje do kiełbasy krakowskiej, ale ja jałowiec lubię i to jest moja wersja krakowskiej i sobie dodałem, ale nie dużo. Pół grama na kilogram. I to jest właściwie wszystko. Tylko, że to mięso trzeciej klasy to mielę na takim małym sitku. Po drugiej klasy to mielę na takim sitku 8 mm. A mięso pierwszej klasy, jakieś 20% tego mięsa pierwszej klasy, to mielę na takim sitku na dużych oczkach, a resztę, no to oni radzą, żeby to kroić nożem, ale to wiem, można kroić, ale ja mam akurat taki duży szarpak, to właściwie tak jakby pokroić nożem, to będą duże kawałki mięsa wychodziły, także nie ma co się chrzanić z krojeniem nożem. To jest właściwie wszystko. Teraz to wszystko pomielę, wymieszam. Oczywiście wymieszam w maszynie. No i zostawię to do jutra w lodówce, żeby się zapeklowało. No i jutro będziemy nadziewać, wędzić i podsuszać. Także widzę się z Wami jutro. No mięsko już jest ładnie mielone, wymieszane, jędrniutkie, ładne, gotowe. Pachnie ładnie, wszystko dobrze wygląda, mam nadzieję, że coś z tego dobrego wyjdzie. Oczywiście do tego mieszania dodałem około 100 ml bardzo zimnej wody. Nie wiem dlaczego w niektórych przepisach na kiełbasę krakowską
nie uwzględniają wody. Dziwne to, ale ja dodałem, bo woda powoduje taką kleistość mięsa, a ona i tak wyparuje podczas całego tego procesu obróbki. Także ona w ogóle nie zmienia smaku. To jest, a daje taką, jak powiedziałem, kleistość i do tego ta kiełbasa jest bardziej zwarta. Także nie wiem, czy to jest po prostu brak informacji, czy po prostu jakieś powody te wody nie dodają. Ale ja dodaję i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także na razie to trzeba teraz ładnie przykryć, żeby nie weschło. Do lodówki do jutra. Jutro będzie pakowanie w te osłonki i do pędzarni. Dzień dobry, witam Was. Dzisiaj wielki dzień. Dzisiaj pierwszy raz w życiu będę robił kiełbasę krakowską. A teraz flaczki. Kupiłem flaczki takie szersze, ale nie są takie szerokie, jak powinny być. No ale nic, takie innych nie znalazłem tutaj. Teraz, zanim to nadziejemy, to trzeba jeden kawałek zawiązać. Jeden koniec zawiązać. Ja je uciąłem na 50 cm długości. Także tą pierwszą część, żeby się nie chrzanić ze sznurkami, ja po prostu to zwijam troszeczkę tak. Robię taki mały ogonek. I ten ogonek jeszcze składam na pół, żeby on był. I wtedy zamiast sznurkiem to używam takich plastikowych paseczków. No i tym plastikowym paseczkiem to ściągam i trzyma jak diabeł sołtysa. Żadnych problemów. Także to jak napełnię, jak wszystko zawiążę, to wtedy weźmiemy się za napełnianie. No i tą drugą stronę będzie trzeba wiązać sznurkiem. Trzeba będzie kombinować, bo ja z wiązaniem takim fachowym to nie jestem też dobry, ale widziałem to i owo i zobaczymy, czy mi wyjdzie. Mięsko już na ziewarce. Trzeba teraz wypchać powietrze, które znajduje się w tej rurce. Pomalutku. A! Już wyszło. Ok. Mięsko już jest. No i zobaczymy, jak to będzie szło. No. Trochę tej wody otrząsnę. No i nadziewamy. Nie za mocno też, żeby potem nam ta osłonka nie pękła. Ona jest mocna, ale wszystko ma swoje granice. Dobrze, idzie ładnie. Dobrze. No i trzeba będzie zostawić taki dobry ogonek, żeby to później ładnie można było związać. Ok. To chyba by było na tyle. Ja tu sobie zaznaczę, żeby wszystkie były takie same. Ok. Jak to wszystko wygląda? No wygląda dosyć dobrze nabite. Teraz co zrobimy? Zrobimy taką pętelkę
zwiniemy trochę to mięsko. No ale tu jest trochę skomplikowany temat, bo brakuje rąk. Ale nic. Zwiniemy ogonek i pętelka jest. Teraz, mimo tego, że jest pętelka, to tu jest trochę, kochani, takiego luźnego powietrza. Tak, co ja robię? Między tą pętelką a kiełbasą jeszcze dam parę takich zwojów sznurka, żeby to się ładnie naprężyło. O, takich 5 chyba. O, już całkiem przyjemnie. I teraz do tego jeszcze zrobię jedno wiązanie. Chyba będzie trzeba użyć zęby. Okay. Jeszcze raz. No i teraz zrobimy taką małą pętelkę tutaj, żeby to później było można powiesić w wędzarni. O. I już jest. Pierwsza już jest. Haczyk. Ciekawe, czy nie spadnie. Mam nadzieję, że nie spadnie. No jak widać, kiełbaska już obcieka. Bardzo ładnie wyszło mi nabijanie. Także teraz musi obeschnąć trochę, zanim się ją włoży do wędzarni. Wędzarnia już się grzeje dobrze. No oczywiście najlepiej to powiesić to w takim suchym, przewiewnym miejscu, którego, jak już wiele razy mówiłem, ja tu nie mam. Także moja pójdzie do pieca na jakąś godzinę, półtorej na 90 stopni. Tylko po to, żeby się leciutko obsuszyła i weszła ciepła do wędzarni. A po wędzeniu będzie dopiekana. Także na razie. No proszę, ona już sobie w piecu leży. Teraz zamkniemy. No i oczywiście mój wspaniały termostat nowoczesny idzie pomiędzy drzwi a piec, żeby się nie za bardzo nagrzało, bo niestety w tym piecu niską temperaturę to trudno regulować, a takie drzwiczki ledwo uchylone działają jak złoto. Także poczekamy teraz godzinę i półtorej, a później iść do wędzarni i po wędzeniu, jak już mówiłem, dopiekanie. O, już pięknie sobie wisi. Zaraz zamknę wędzarnię i 3 godzinki w temperaturze około 60 stopni. Także jak to się skończy, to potem będziemy dopiekać. Na razie. No, kiełbaska już wyszła z wędzarni. Bardzo ładny kolorek. Proszę bardzo. Ładnie wygląda, przyjemnie. Pachnie bardzo ładnie. No i teraz do największej z nich, wkładamy termometr do środka i do pieca na 100 stopni, nie więcej.
I to ma piec się aż do momentu, gdzie osiągnie jakieś 68-70 stopni Celsjusza. I to właściwie jest wszystko. Także teraz idzie do pieca, a potem idzie do lodówki na obsuszanie. Na razie. O, już uwędzony, podpieczony i pięknie sobie leży w lodóweczce przez tydzień. Kolor śliczny, zapach śliczny. Mam nadzieję, że będzie tak smakowało, jak wygląda. Także jak to się wysuszy, to widzimy się za tydzień i zobaczymy, jak to w środku i jak smakuje. Także do usłyszenia i na razie. Witam Was miło ponownie. No dzisiaj wielki dzień. Moja krakowska już się posuszyła. Jak już wspominałem, to pierwszy raz w życiu robię krakowską. Zobaczymy, jak wygląda. No, pachnie ładnie. A teraz ładnie pachnie. Proszę bardzo. Tak mniej więcej, nie wiem, czy będzie widać, bo mam problemy zawsze z ostrością, ale wygląda bardzo ładnie. Widać duże kawałeczki mięsa i zobaczymy, jak w smaku. Bardzo ładnie. Łagodna, bardzo dobra. Nie przesadzona ani z solą, ani z przyprawami. Dobry towar, naprawdę. No to w takim razie udane. Także to właściwie było wszystko na kiełbasę krakowską. Na końcu jeszcze Wam pokażę, jak zrobiłem guanciale, ale to tylko zdjęcie, bo to właściwie tak samo jak się robi, jak mięso dojrzewane. Także dziękuję za uwagę i do następnego razu. A to jest słynne włoskie guanciale. Nie pokazuję Wam, jak to robić, bo właściwie proces jest taki sam jak robienie mięsa dojrzewanego. Tyle, że to się robi z policzka wieprzowego. No i suszy się, dojrzewa, suszy się w lodówce minimum 8 tygodni. Podają, że 10 to by było nawet lepiej, czyli między 8 i 10. To jest jedyna różnica między tym a mięsem dojrzewanym. Także proces jest właściwie taki sam. No ale efekt jest naprawdę dobry i prawdą jest, że to jest dużo lepsze od boczku wędzonego.